Wasze najczęstsze pytania ostatnio to co z cenami materiałów budowlanych, co z cenami mieszkań, co z cenami robocizny w 2023 roku, czy na przykład warto już teraz zaczynać budowę domów, na przykład na sprzedaż, ale też czy dla siebie, czy może warto poczekać, bo to wszystko spadnie. I od razu powiem, że jeżeli chodzi o ceny materiałów budowlanych, to mamy tak wiele różnych opinii, diametralnie różnych opinii. Mógłbym powiedzieć, że punkt widzenia, czy też punkt wypowiedzi zależy od punktu siedzenia. I jedni widzą ten rynek w jedną stronę, że pójdzie, a drudzy w zupełnie inną. Postaram się znaleźć odpowiedź na ten temat. Oraz też porozmawiamy o tym, dlaczego ceny nieruchomości, ceny mieszkań mają oczywiście powiązanie z cenami materiałów budowlanych czy z cenami robót budowlanych, ale nie jest to tak proste powiązanie, jak się wielu osobom wydaje. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to zachęcam, subskrybuj nasz kanał. Tutaj znajdziesz informacje o tym, co się dzieje właśnie na tym rynku, o sytuacji ekonomicznej, o nowych przepisach, jakie mają być wprowadzane, podatkach, a jeżeli nam napiszesz w komentarzach, o czym chcesz, żebyśmy zrobili audycję, no to jeżeli to będzie w tematyce naszego kanału, no to chętnie taką audycję zrobimy. Co będzie w tej audycji? Opowiem o właśnie tej zależności między cenami materiałów budowlanych i robocizny, a cenami mieszkań, o właśnie przewidywaniach, trendach na rynku materiałów budowlanych, robocizny, tym co się może wydarzyć, tym co może zaburzyć perspektywę oraz o tym w ogóle jak kształtują się ceny materiałów budowlanych i co jest w budownictwie, bo to też ma wpływ na te ceny. A na końcu postaram się odpowiedzieć na to pytanie, czy warto już zacząć budować, bo mam nadzieję, że to, co opowiem, pozwoli Wam też podjąć jakąś decyzję. A jeżeli dręczy Was, co oznacza ten wykres, to wyjaśniam, że jest to wykres aktywności w ruchu budowlanym, budownictwa mieszkaniowego w Polsce w ciągu ostatnich lat. I tutaj masz pokazane na tym wykresie zarówno ilość budów, które są rozpoczynane, ilość mieszkań w budowie, których budowa jest zaczynana, ilość mieszkań oddawanych oraz ilość udzielonych pozwoleń lub też zgłoszeń rozpoczętych budów. I widać tutaj też od razu pewną taką prawidłowość, że w tej chwili mamy na samej końcówce bardzo dużo nieruchomości oddawanych, dlatego że one były budowane, ich budowa zaczynała się kilka lat temu i teraz po prostu nadszedł czas na zakończenie budowy i że mamy spadek zarówno w wystąpieniach o pozwolenia czy w zgłoszeniach rozpoczynanych budów, ale też przede wszystkim mamy potężny spadek w ilości nowo rozpoczynanych budów. A teraz przejdźmy do tych cen materiałów budowlanych, bo to nimi ostatnio się emocjonowaliśmy przez ostatnie lata. Można było sobie wyobrazić, jaką fortunę mógł zdobyć ktoś, kto w odpowiednim czasie kupił setki, czy też tysiące, czy miliony metrów sześciennych styropianu, albo o tym, jak można było zarobić w pewnym momencie na posiadaniu i dalszej odsprzedaży stali używanej w budownictwie. Ale pierwsze wyjaśnienie. Ceny materiałów budowlanych, wielu materiałów budowlanych to są ceny po prostu światowe. Ceny na przykład styropianu wzrosły m.in. z powodu awarii w fabrykach, które znajdują się w Teksasie i w Holandii. Wyobraźcie sobie, że takie coś, co jest bardzo odległe od Polski, mogło spowodować to, że izolacje w Polsce kosztowały w pewnym momencie drożej. Kto mógł przewidzieć te awarie? W ostatnich latach historycznie to mieliśmy dwa wielkie wydarzenia, które wpłynęły na rynek cen materiałów budowlanych, na materiały budowlane. Pierwszym wydarzeniem był COVID, drugim oczywiście wojna na Ukrainie. Jak COVID wpłynął na ten rynek budowlany? No wbrew pozorom i wbrew pierwszym podejrzeniom wielu osób nie spowodował upadku budownictwa, a wręcz przeciwnie. Kiedy minął pierwszy szok covidowy, państwa zaczęły sypać różnymi pieniędzmi,
pomocowymi programami, tarczami, nie tylko w Polsce, ale to się działo w wielu krajach świata. No i też trzeba pamiętać, że po tym pierwszym zastoju nagle budownictwo ruszyło, chcąc odrobić zresztą straty z poprzednich okresów. Porwały się też dzięki COVID-owi różne łańcuchy dostaw. Zaczęło w tym momencie brakować na świecie kontenerów. To było kuriozum, bo kontenery nie były tam, gdzie powinny być. To znaczy one gdzieś były w podróży, ale nie można było nowego towaru załadować w kontenery, bo po prostu tych kontenerów nie było. Tak więc problemów było wiele. Ponadto też trzeba przypomnieć, że na przykład w Polsce prawie zerowe stopy procentowe skłaniały ludzi do kupowania nowych mieszkań. Lepiej było budować niż trzymać te pieniądze w przysłowiowej skarpecie. Więc w związku z tym gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na materiały budowlane. Oczywiście fabryki nie są w stanie zwiększyć produkcji od tak na pstryknięcie i dlatego ceny materiałów budowlanych musiały wzrosnąć i wzrosły. Jeszcze nie minął ten szok związany z COVID-em, sytuacja może powoli zaczynała się stabilizować, gdy nagle wybuchła wojna na Ukrainie. I to pomimo, że już wtedy wielu, na przykład w Polsce, widząc rosnące stopy, przewidywało, że budowy trzeba będzie ograniczać, zmniejszać, no ale trzeba było ciągle zrealizować te stare budowy. Materiały budowlane były potrzebne. Tymczasem panika spowodowała na przykład horrendalny wzrost walut w stosunku do złotówki. Złotówka jako waluta kraju znajdującego się w pobliżu konfliktu zaczęła mocno tracić, a jak powiedziałem, wiele cen materiałów budowlanych to po prostu ceny światowe. Do tego nałożyły się w ogóle problemy z energią, co oczywiście dało asumpt do podwyżek, oraz też zwiększone zapotrzebowanie nagle na jakieś tam produkty, na przykład na stal. No i tak się stało, że na początku tego roku to stal wzrosła jej cena niemal trzykrotnie w Polsce, stal budowlana. A teraz wróciliśmy do jakiegoś poziomu takiego 25-30% wyższego niż na początku roku, ale 30% w górę to nie jest znowu 3 razy. To jest ogromna różnica i to trzeba pamiętać. Jednocześnie też trzeba zwrócić uwagę, że to, co widać na tym właśnie wykresie, dramatycznie spadła ilość nowych budów rozpoczynanych. To powoduje, że spada zapotrzebowanie na materiały budowlane. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że te materiały nie będą spadały wszystkie jednocześnie, dlatego że owszem, spada ilość budów rozpoczynanych i to da w takim razie zapotrzebowanie na te materiały, które się używa na początku budowy, kiedy budujesz, można powiedzieć, konstrukcję. Ale kiedy wykańczasz te oddane mieszkania, robisz roboty wykończeniowe, no to już potrzebujesz trochę innych materiałów i na te materiały jeszcze jest popyt, dlatego właśnie, że te budowy są kończone. To samo zresztą jest z robocizną. Na pewne rodzaje robót popyt znacząco w tej chwili spada, ale na pewne rodzaje robót popyt jeszcze jest. Z tym, że oczywiste powinno być dla Was, że jeżeli za rok będziemy się patrzyli na ten rynek, to widząc małą ilość rozpoczynanych dziś budów, to za ten rok czy za półtora będziemy mieli mało nieruchomości do wykańczania i to się będzie ta fala popytu na materiały budowlane oraz na rodzaje robót budowlanych przenosiła z jednego segmentu na kolejny. W rozpatrywaniu sprawy materiałów budowlanych to też warto zwrócić uwagę na to, jaki jest łańcuch od producenta najpierw surowców, energii, potem producenta tego materiału budowlanego na budowę poprzez dystrybutorów lokalnych, hurtownie, importerów, no bo to zależy skąd jest ten towar, do sprzedawcy finalnego, do detalu i to też, czy to sprzedajesz w jakiejś tam sieci, czy to sprzedajesz w sklepie w jakimś składzie mniejszym lub większym. I różnie to działa w różnych asortymentach, ale
tak naprawdę w zależności od tego, od rodzaju asortymentu, to zdarza się, że w ogóle ten koszt producenta, to co producent dostaje, jest mniejsze niż połowa ceny finalnej. Co oznacza, że ta druga połowa jest przeznaczona na proces sprzedaży i różne marże. I tutaj też warto wiedzieć, co robią producenci w czasie takiego zmniejszenia zapotrzebowania się materiały. Oczywiście zmniejszają produkcję, przez co starają się jakby utrzymać poziom tych cen materiałów, ale to robią producenci. Oni nawet czasami, no wiemy, w Polsce też zamknięto fabryki. Przecież na przykład jedna z firm produkujących okna zamyka fabryki w Polsce. Natomiast sprzedawcy mają swoje być albo nie być. Jeżeli zmniejsza się popyt na materiały budowlane, to często między tymi sprzedawcami dochodzi do walki o klienta i tak jak jeszcze jakiś czas temu była sytuacja, gdzie wręcz trzeba było robić zapisy lub licytować się o towar, to dzisiaj sprzedawcy, zabiegając o swoich kontrahentów, stosują zachęty w postaci upustów i te upusty, jak ja znam historii, potrafią być bardzo poważne. Dlatego też analizując ceny materiałów, nie warto się patrzeć na to, co jest u producenta, tylko też na to, co jest u tego finalnego sprzedawcy, a tutaj mogą być sytuacje różne. Podobnie zresztą jest z robocizną, bo oczywiście budowlańcy jeszcze jakiś czas temu mogli wybierać w zleceniach, mówić nie, ja tego nie przyjmę, albo proszę mi tu proszę, ja tu podnoszę cenę i tak dalej, i tak dalej. Teraz przy tak wielkim spadku nowych budów i w związku z tym zapotrzebowania na roboty budowlane, na pewno oni będą bardziej skłonni do prowadzenia negocjacji i to już widać. Jakie są przewidywania na rok 2023 w odnośnie materiałów budowlanych i cen robocizny? I tutaj powiem, że są różne i one mi przypominają to, co było z przewidywaniami wobec cen na rynku nieruchomości jeszcze rok, czy nawet półtora. Wtedy część pisała, to będzie rosło w nieskończoność i zawsze, a część pisała, to wszystko upadnie na próg i się rozłoży, a inni gdzieś tam byli po środku. I tak mniej więcej jest też teraz z materiałami budowlanymi. Ciągle są ludzie, którzy zaklinają deszcz i ja widziałem też takie na przykład wypowiedzi, że rynek budowlany pada, to ceny materiałów będą rosły, bo sprzedawcy będą ratowali swoje marże. No to według mnie to się kupy nie trzyma, bo według mnie i z mojego doświadczenia zadziała ten mechanizm, który opisałem wcześniej, że po prostu na przykład sprzedawcy będą walczyli o klienta, no bo lepiej mieć jakieś pieniądze niż nie mieć żadnych. No zawsze się można przebranżowić, chociaż to też nie jest takie łatwe. Nie wierzyłbym jednak też w to, że nastąpi jakiś gwałtowny spadek cen materiałów budowlanych, załamanie tego rynku, bo mamy też sporą inflację, mamy ciągle te czynniki kosztowe, chociażby energii czy w transporcie i też może się ta sytuacja teraz już trochę ogarnęła, ale też nie do końca. Mamy też na przykład niepewność co do tego, jaki będzie kurs złotówki wobec walut. Obecnie złotówka jest dość mocna w sensie takim, że w stosunku do ostatniego pół roku czy 9 miesięcy ta złotówka się mocniła, ale czy tak będzie dalej, no to tego też nie wiemy i ja tego nie jestem w stanie przewidzieć. Zakładając jednak, że nie wydarzy się nic nadzwyczajnego i będziemy mieli do czynienia z takim status quo jak dzisiaj, to ja bym raczej skłaniał się do tej opinii, która mówi, że ceny materiałów mogą rosnąć stopniowo, już na pewno mniej niż w poprzednich 2 latach. Być może nawet poniżej ceny inflacji i to bym bardziej obstawiał jako jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, chociaż nie bijcie mnie, jeżeli tak nie będzie, zwłaszcza, że zawsze może się wydarzyć coś nieprzewidywanego. A tym nieprzewidywanym wydarzeniem może być na przykład koniec wojny na Ukrainie, zwycięstwo Ukrainy,
nasypanie tam pieniędzy ze środków jakichś pomocowych dla Ukrainy przez Unię, przez Stany Zjednoczone, Anglię, inne kraje i tak dalej. Jeżeli ten scenariusz by się zrealizował, no to będziemy mieli do czynienia na pewno z tym, że wiele firm budowlanych i wiele firm produkujących materiały budowlane będzie chciało włączyć się w odbudowę Ukrainy. Jeżeli tam zostaną faktycznie skierowane duże pieniądze, to tam może okazać się, że rynek jest lepszy niż w Polsce. Wobec tego tam będą wysyłane materiały. Tam też będą nasi fachowcy jeździli, tak jak kiedyś Ukraińcy przyjeżdżali do Polski, a z pewnością też polskie firmy wykonawcze, budowlane będą chciały tam uczestniczyć w jakichś kontraktach i ja to uważam zresztą za normalne zjawisko, bo takie sytuacje, taką chęć do odbudowy zawsze warto wykorzystać. Jeżeli to nastąpi, no to z jednej strony będziemy mieli odpływ wykonawców w Polsce, więc nawet jeżeli byłby mniejszy rynek budowlany w Polsce, to nagle będzie też mniej wykonawców i mniejsza konkurencja. To samo zresztą dotyczy materiałów budowlanych, które wtedy może się okazać, że w Polsce nagle drożeją mocniej niż to, co ja powiedziałem. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Jak będzie, oczywiście nie wiemy, bo skąd możemy wiedzieć, czym się wojna skończy. Dlaczego powiedziałem też, że rynek budowlany nie jest, czy ceny na rynku budowlanym nie są tak bezpośrednio powiązane, tak natychmiastowo powiązane z rynkiem nieruchomości, jakby to się wydawało. To jest dosyć proste. Po prostu dlatego, że zobaczcie nawet na ten wykres, kiedy podejmowane są decyzje o budowie nowych mieszkań, jakie długie jest przesunięcie czasowe między rozpoczęciem budowy a zakończeniem. To nawet podaje Urząd Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny w Polsce podaje, że w przypadku budów deweloperskich od wejścia na budowę do zakończenia budowy, do oddania lokali do użytkowania jest to przeciętnie 25 miesięcy. W budownictwie indywidualnym jest to ponad 4 lata, 49-50 miesięcy. No a jeszcze trzeba do tego doliczyć też ten okres na zebranie papierów, załatwienie pozwolenia na budowę, projektowanie itd., co też trwa. Czyli jeżeli dzisiaj na przykład maleją potrzeby lub nagle rosną potrzeby i kupujących, bo mają więcej pieniędzy, to i chcą kupować więcej mieszkań, chcą w ogóle kupować, bo w Polsce jest nadal deficyt mieszkań, ale z drugiej strony popyt jest ograniczony możliwościami finansowymi, no to budowlańcy odpowiedzą na to podażą dopiero za jakiś czas. Oczywiście oni będą starali się też już sprzedawać te swoje produkty, te mieszkania w trakcie budowy i wtedy będzie można rezerwować te mieszkania, ale te mieszkania zostaną ukończone fizycznie za 2-3 lata, bo jeszcze właśnie ten proces projektowania i uzyskiwania pozwoleń trzeba uwzględnić. I teraz mamy takie zapowiedzi w Polsce. Być może inflacja będzie spadać. Być może obniży się WIBOR, albo może zastąpiony zostanie WIRON-em, który być może będzie niższy niż ten WIBOR. Być może KNF odpuści troszeczkę ze swoich ostrych wymagań do badania zdolności kredytowej. Być może państwo wprowadzi ten tani kredyt gwarantowany 2%, chociaż to jest, zobaczcie, jest zapowiedź dopiero drugiej połowy tego roku, trzeciego kwartału, czy też czwartego kwartału tego roku. Nie wiadomo, co to będzie, to jest rok wyborczy. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie. Ale niewielu deweloperów podejmie dziś decyzję na podstawie tylu być może. Oni często będą chcieli zobaczyć, że to się realizuje w praktyce i jak powiedziałem, będą te swoje budowy rozpoczynali dopiero za jakiś czas. Sądzę, że jeżeli by te wszystkie rzeczy, o których mówię,
wystąpiły jednocześnie te pozytywne działania dla rynku nieruchomości, dla popytu, dla możliwości nabywczych, to jakieś odbicie na budowach możemy mieć dopiero w drugiej połowie czy w końcówce tego roku, albo nawet na początku 2024. To może tyle trwać, ale też może być, jak powiedziałem, wiele różnych zawirowań. Czy zatem warto teraz zaczynać budowę? I ja paradoksalnie powiem Wam, że jeżeli budujecie na własne potrzeby, to chyba nie jest to zły okres do startowania z budową. Oczywiście, jeżeli Was na to stać, sądzę, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że nie będziemy mieli nagłych i niespodziewanych takich wind cenowych na materiałach i na robociźnie. Powiedziałem to oczywiście, jeżeli nie zajdzie nic nieprzewidywalnego i dziwnego, czy wydarzenie polityczne, na przykład w ogóle wpływające z boku na rynek budowlany i na rynek nieruchomości. Czy warto budować na sprzedaż? Zaczynać te budowy? No, jak widać, wielu deweloperów w tej chwili podchodzi ostrożnie i mówi, że nie warto i przejmuje taką postawę. Dobrze, to mamy pozwolenia na budowę, to my sobie będziemy teraz czekali z rozpoczęciem tej inwestycji. I sądzę też, że na pewno warto jest, jeżeli jesteś na etapie zerowym, nie masz nic rozgrzebanego, czyli masz już tylko ziemię na przykład, to może warto rozpoczynać te prace projektowe zmierzające do pozwolenia na budowę, załatwiać te papiery po to, żeby można było za chwilę, kiedy się rozejrzymy na tym rynku bardziej i uzyskamy więcej pewności, w którą stronę idzie ten świat, wystartować z nową budową. Oczywiście jest też przysłowie, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Decyzję, czy chcesz podejmować ryzyko, musisz podjąć samodzielnie. Ja do niczego nie namawiam. Chciałem tylko pokazać, że w tej chwili mamy takie wyciszenie na rynku budownictwa. Mam nadzieję, że koniec tego szaleństwa cen, tych zawirowań, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 2 lata, szczególnie w materiałach budowlanych, ale to jest tylko moja nadzieja. Mam nadzieję, że się moja nadzieja spełni, a czy tak będzie, to też mam nadzieję, że życie nas nie zaskoczy jakąś kolejną niespodzianką. Oby tak było. Proszę Was bardzo, piszcie nam w komentarzach, jak Wy w ogóle podchodzicie do rozpoczynania teraz budów, co widzicie na rynku budowlanym, bo wiem, że jest tu wielu też, którzy zajmują się deweloperką na tym moim kanale. Piszcie też o innych tematach, których chcecie usłyszeć. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, a na przykład jeżeli chcecie szkolenia o obrocie nieruchomościami, no to znajdziecie je na stronie symen24.pl, a także zapraszam do wspierania naszego kanału. Wspierający w zamian dostaną różne filmy, więcej wiedzy. No i cóż, miejmy nadzieję, że wkrótce ta krzywa tu na tym wykresie budów rozpoczynanych będzie mogła pójść w górę, bo to będzie znaczyło, że wychodzimy z kryzysu. Trzymajcie się.